So since Joanna didn't film, Yes, Again. exactly. Dziękuję. Dziękuję, guys. Dziękuję for your help. Wczoraj w całym tej ekscytacji ze zbiorów oliwek. No i jesteśmy razem, ja po małych przejściach wzruszam się, nie? Powiem wam, że... Także nigdy nie wiesz, gdzie spotkasz swojego anioła. Czasem to jest stacja benzynowa. Dokładnie tak. Okay. O jest, i nasze pierwsze oliwki wsypane. Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Dzień dobry. Dzisiaj niedziela, ale jedziemy do pracy. Jedziemy na ziemię, na działkę Sary i Luki, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się zbiory oliwek i trzeba trzeba porozkładać siatki pod oliwkami, bo podobno z tym jest najwięcej pracy, więc dzisiaj my dołączamy do grupy także innych wolontariuszy, którzy specjalnie tutaj dla Luki i Sary przyjechali i na ich ogromnej działce 3-hektarowej ponad będziemy rozkładać siatki, żeby już w przyszłym tygodniu rozpocząć prawdziwe nasze pierwsze zbiory oliwek. Przynajmniej ja jestem naprawdę podekscytowana tym wydarzeniem, chociaż wiem, że to będzie na pewno ciężka fizyczna praca, ale pogoda piękna. Dzięki temu też nauczymy się, jak zbierać te oliwki. Tak, my pomagamy Sarze i Luce, a oni przyjadą do nas właśnie ze swoimi siatkami i pomogą zebrać oliwki z naszych oliwek. Także współpraca sąsiedzka kwitnie, co sobie, jak wiecie, bardzo cenimy zarówno w Polsce, jak i tutaj na Sycylii. Lubimy taką właśnie wzajemną pomoc, to jest dla nas ogromna wartość. Widzicie, widoki też piękne. Dojeżdżamy i zaraz będziemy kręcić dalej, jak już będziemy przy pracy. Na razie przyjechaliśmy, Luka robi nam instruktaż, jak mamy rozkładać te siatki. No i na razie wiemy tyle, że na zakładkę i ta, co jest na dole, jak jest spadek, musi być pod tą, która jest na górze. Żeby się oliwki z tej górnej turlały na tą dolną, a nie wpadały pod spodem. Tak jest. Także na razie Luka nam pokazuje, obserwujemy i za chwilkę będziemy też działać. Zobaczcie, ile siatek już trzeba rozkładać. Naprawdę wiele hektarów. No ja myślę, że to są setki metrów położone pod oliwkami. Tak. I tutaj naprawdę trzeba się zastanawiać, z której strony na drzewie są oliwki, w którą stronę będą spadać, żeby te straty oliwek, żeby one nie spadały na ziemię, były jak najmniejsze. Tak jest. Także to naprawdę taka nauka jest. Także zobaczcie, ile tych siatek tutaj jest od groma, po prostu. Tu kolejne. Don't be jealous, you will come as well. Aspetta, one day. Pronto? Yeah. So non le piace molto essere riprese ultimamente. Non le piace, No, non le infatti piace non per le... niente. Infatti non la sforzo perché non voglio buttare pure il nostro lavoro. You can put a box also down there. You can go more. The boss says no. No. O nie, czy ja tego nie nagrałam? Sorry. Okay, you need to say once again dziękuję, because I think I didn't film it, yes. So since Joanna didn't film, Yes, Again. Dziękuję. Dziękuję, guys. Dziękuję for your help. thank you very much for your help. Yeah, it is a pleasure. As I said previously, which you didn't hear. Yes. Thank you for your learning. Teaching. We are teaching you the science of... The net science. Yes. As David called the net science. David? Yeah. Bellissimo.
we invented this name because it's truly a science. You have to study the tree and then the position and which net should I put like over the other one, and then the olives will roll down. So it's and every year it's different because every year you have like not the same olives on the trees. So They are from the different sizes, from the different part of the tree. spot and different size. Not all the trees are the same. So Yes. but it's nice to have your help. My pleasure. Bella signora. And this is, to jest Nonna Bruna, czyli mama Luki, no i oczywiście kochana Lucze. Ciao people! Ciao Polaki! Także jak widzicie jest bardzo dobra zabawa, także tak, wesoło. Yes! Very good! Perfect. This is all we have. This is David. Good morning. Good morning. David from England. From England, yes. David from England, Yes. who's helping as well. Yes. Giovanna. Got something in there. or we Giovanna managed from to do Poland. it all? Wczoraj w tej ekscytacji ze zbiorów oliwek zapomniałam wziąć ze sobą kamery, więc nie widzieliście. Nie mogliście zobaczyć tego, co robiliśmy wczoraj. Tutaj Sara robi mi bohatera drugiego planu. W każdym bądź razie jesteśmy już po pierwszym dniu zbierania oliwek. Niestety mogę uczestniczyć tylko ja, bo Przemek miał mały wypadeczek, bo ratował Benia, ale to może o tym innym razem. W każdym razie ja pracuję, dzielimy się pracą, chłopaki strząsają oliwki z drzew, a dziewczyny potem te wszystkie sieci zbierają, czyszczą z liści i pakują oliwki do worków. Ale to już Wam pokazuję, jak to wygląda w realu, w rzeczywistości, nie będę Wam opowiadać. Ponieważ jesteśmy na ziemi Luki i Sary i to im pomagamy, ponieważ oni mają bardzo dużo tej ziemi, jak już wiecie, to jest tu naprawdę bardzo międzynarodowa ekipa. Jest Julia z Davidem, to już ich widzieliście wcześniej przy rozkładaniu sieci. Jest też sąsiadka i sąsiad Luki i Sary. Jest Nuncio i Katerina. Tam z tyłu widzicie, jak Luka ma takie specjalne urządzenie, którym strząsa te wszystkie oliwki i jak zaraz zobaczycie z bliska, jest bardzo dużo liści w tych sieciach, więc tutaj zaraz ja dołączę do pań i będziemy czyścić wszystkie te sieci z liści. To jest głównie właśnie kobieca robota. To jest specjalna technika trzęsienia siatką, żeby te wszystkie listki spod spodu wydobyć na wierzch. I Katerina jest tutaj seniorką, jeśli chodzi o zbieranie oliwek, więc ona nami zarządza, jak robić to dobrze. To ona decyduje, kiedy oliwki są wystarczająco oczyszczone, żeby je wrzucać do wiaderka. Nie jesteśmy tylko siłą roboczą. And over there is a capo tutti capi. Właśnie Wam powiedziałam, że tam z tyłu stoi szef wszystkich szefów, który tutaj zarządza całą operacją zbierania oliwek. To jest najsurowszy szef ever. Oh, thank you. I'm telling only the truth, just straight from my experience. Are you happy after the first day? Oh yes. Okay. I was saying that it's emotional. Yeah. Because like we feel so blessed to have so many friends and volunteers coming to help us. It's a lot of work. Yeah. That a lot of people don't expect. Yeah. Because you are always this romantic. Yeah. You know, Yeah. okay, we're picking the olives.
but there is a lot of preparation. You need to get ready the land for 1 year to get to this point where you can, you know, harvest. So it's exciting, it's draining, it's exhausting, it's emotional, so All together. all together, but we are very happy. Okej, yeah. Ja mogę tylko potwierdzić, tak, no jakby pracy tutaj jest bardzo dużo, jak widzicie teren też nie jest łatwy, więc jest non-stop chodzenie w górę, w dół, schylanie się, podnoszenie, ale mogę wam powiedzieć, że to jest najlepszy fitness ever, the best fitness ever I ever had i już straciłam chyba ze 2 kilo, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, bo mogę zjeść więcej słodyczy. I can eat a lot of sweets right now because of this fitness. Your exercise. Yes. And I'm almost 8 months pregnant, Yeah. so I need to stay active, and this is the best way. And I have a superpower because I got, you know, Oh yeah. Mamy tutaj klub. Asia. Mamy tutaj klub, chusteczki na głowie, także wszystkie zlucze z Sarą. Mamy taką specjalne moce dzięki temu. No i dzisiaj pięknie, jeszcze nam wiatr pomaga, będzie może strącał oliwki. Jest przyjemniej, nie jest tak wilgotno jak było wczoraj, bo wczoraj powietrze stało. Okej. Właśnie mamy przerwę w zbieraniu oliwek i wszyscy razem, jak widzicie tutaj przy pełnym stole, wszyscy razem jemy, odpoczywamy i zaraz wam pokażę, jakie pyszności są na stole, ponieważ właśnie Katerina, która jest sąsiadką Luki i Sary, przygotowuje do pyszności. Dzisiaj jest penne z anchois, z fenkułem, także no same dobroci. Zaraz wam pokażę. Jak widzicie, pyszne jedzonko, a te suszone pomidory są po prostu niezwykłe, tak samo są domowym sposobem robione, także wszyscy jesteśmy tutaj dopieszczeni, jeśli chodzi o jedzonko i ciasto czekoladowe i tutaj pasta paprykowa z oliwą, pyszne rzeczy. Yeah. Także bardzo sielsko, ale potrzebujemy już właśnie strawy po ciężkim dniu pracy. Poczeka nas jeszcze druga część dnia. I przenosimy się na naszą działkę. Dziś poniedziałek, pracowity dzień. Wjechał sprzęt i Przemek o tam za oliwką wykasza właśnie drogę do mojej figi, bo jest cała zarośnięta niestety sumakami, więc dzisiaj sumakom śmierć. Strasznie się tu na tej działce rozrastają, musimy je pousuwać, żeby nie zabierały wilgoci i składników odżywczych oliwkom i innym drzewkom owocowym, także powoli będziemy to wszystko usuwać. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, natomiast też jest czasem dobrze, że jest pochmurno, bo jest chłodniej. Dzisiaj jest akurat wiatr Mistral, czyli od morza i on jest wtedy troszeczkę chłodniejszy niż jak jest wiatr z południa, ten Scirocco. A widzę, Benio ci tam towarzyszy, po drzewach lata. A co robi Asia? Asia obcina. U nas to się w Polsce nazywa wilki. Po włosku jakoś inaczej się Po nazywa, kiedyś mówił Luka na swoim filmie, jak oni też przycinali takie odrosty. No chodzi o to, żeby cała energia szła w główny pień oliwki, a nie te poboczne. te poboczne. I żeby ewentualnie przy zbiorach też było łatwiej siatki rozstawiać. Nie wiem, czy akurat z tej cokolwiek będziemy mieć, chyba niewiele, jeśli w ogóle. Ale obciąć można już. Tak, akurat ta oliwka bardzo mało owocuje. Tak, mamy różne odmiany, ale to się będziemy jeszcze dowiadywać. Natomiast, no jeszcze te sumaki. Tak, sumaki. Właśnie zobaczcie tutaj, jaki pogrom zrobiłem tych sumaków.
bo naprawdę ich sporo tu rośnie. Niestety no. Zastanawiamy się, czy roundupem tego nie potraktować, jak będziemy wyjeżdżać. Ja nie chcę roundupem, ponieważ nie chcę tutaj skazić ziemi, żeby potem oliwki, z których będę olej robiła, jakkolwiek ślady roundupu miały. No to niestety będziemy musieli co roku ciąć. No ale poprzednio ścieżkę Asi wyrobiłam do jej figi, także trzeba to pozbierać jeszcze. A ty, Beniutka, gdzie chodzisz? Benio, czego szukasz? Co? Czego szukasz? Szczęścia szukasz? Także tak to wygląda, że przed każdym sezonem zbierania oliwek trzeba wszystko uporządkować. Czeka nas jeszcze sporo pracy na działce. Sama w sumie przyjemność popracować trochę fizycznie. Trzeba oczyścić te wszystkie terasy z trawy. Także niektóre mają bardzo dużo tych oliwek, niektóre mniej. O, tu kolejna oliwka, gdzie mamy sporo tych oliwek. Także na tej oliwce sporo owoców. No i jesteśmy razem. Ja po małych przejściach. Maciek, Ania, nasi przyjaciele dotarli kolejni z Polski. Jak widzicie, ja za bardzo pracować nie mogę. Miałem mały wypadek, bo ratowałem Benia. Może wam kiedyś o tym opowiemy. Ale ratowałem kota przed innym dzikim kotem, który małą karku nie skręcił. A przy okazji ja sobie. Ale przyjechali do nas Ania z Maćkiem. Maciek teraz mi pomaga czyścić oliwki z trawy, żebyśmy mogli rozłożyć siatki. Także a to Tobias, pieseczek naszych przyjaciół Ani i Maćka. Także mamy super szczęście, że Ania z Maćkiem przyjechali, pomogli kurde i Luce i Sarze i teraz jeszcze u nas pomagają rozkładać i zbierać oliwki, także bez nich nie dalibyśmy rady. W ogóle byśmy nie zbierali po prostu. No sami to sobie możemy wypić sok. Dzięki temu zobaczymy, jak te nasze oliwki w ogóle się zachowują i jak będą smakować. I te proporcje są naprawdę świetne. Tak jak tutaj na przykład to drzewko to... Tutaj to, ja nie wiem, czy ze 2 wiadra nie będzie. Chodzi wam o proporcje, że fioletowych do zielonych. A tu widzicie taką idealną proporcję pomiędzy właśnie zielonymi a czarnymi oliwkami. Czyli to jest tak pi razy oko, pół na pół. I wtedy z takiej mieszanki oliwy wychodzi najlepszy olej. Prawda, Maćku? Zgadza się. Prawda, Aniu? Wszystko. Tobi, zgadzasz się z tym? Tak. Wszystko jasne. Także wybieramy. Będzie wspaniała oliwa extra virgin. My nie robimy jakby tutaj z tego biznesu, z tych oliwek, no ale jak już są, Grzech by było. no, także jak już są te oliwki, to zobaczymy, słuchajcie, z ciekawości. No fajnie będzie w Polsce na święta sobie po prostu odpalić olej z własnych oliwek, z własnej działki. Siatki rozkładane, żeby oliwki nalatywały tu jak najwięcej. O, już jedna zleciała. Pierwsza oliwka zleciała sama. No właśnie nawet Bruna mówiła, że teraz lepiej położyć, bo jak będzie deszcz padał albo wiatr wiał, to one już będą spadać na tym sieci. O proszę. No tutaj ta oblepiona jest też nieźle. No ta jest na grubo, a ta tak samo. Ta jest jeszcze więcej. Te 2 drzewa są piękne, naprawdę. Dzień dobry, dzisiaj 8 rano i już przyjechali do nas Nuncio, Katarina, Luka i pomagają nam zbierać oliwki, także jakby ktoś mówił, że Włosi południowcy są leniwi, to chyba tylko ci w dużych miastach, bo ci na wsiach są bardzo pracowici. Jak widzicie, Nuncio właśnie zbiera te oliwki starą metodą, właśnie z kijem, Luka tak samo. To są takie specjalne kije, zobaczcie, one się wyginają. Zaraz zapytam, z jakiego drzewa one są. No i w ten sposób strzepuje się właśnie te oliwki na siatki. Jak
Jak widzicie, trzeba czasem też wejść na drzewo. Luka właśnie wszedł na oliwkę i też wstrząsa wszystkie oliwki właśnie z góry, jak troszkę wyższe jest drzewo. Jest jeszcze jedna metoda z grabkami, można też ręcznie robić w takich miejscach dostępnych. Asia ręcznie tam zrywa, a ja tutaj, jak widzicie, grabkami też można i normalnie spadają z tych gałęzi takich nisko dostępnych. Co Benio, co to za zwierzę? Przyjechał Tobias, a Benio patrzy i obserwuje, co to za zwierzę. Także dużo się dzieje ciekawych rzeczy. Może jak chcesz, to możesz zejść. Powiem wam tak, minęła godzina. Wzruszam się, nie? Powiem wam, że no miałem ten mały incydent. Jeszcze mi się trochę w głowie kręci, bo gdzieś tu mam kość pękniętą. Widzę też czasem podwójnie, więc nie za bardzo mogę pracować, hulać po tych terasach, co do mnie z wielkim bólem, bo jestem pracowitym człowiekiem. No ale zobaczcie, co się dzieje. Przyjechała Monika. Roberta, córka Moniki. Monika. Pokaż Monikę. Tutaj mamy fontannę, gdzie wodę nalewamy. Jak widzicie, energia u Moniki jest naprawdę super. Powiem wam, że z nieba nam spadła Monika, naprawdę. Tak nam pomaga. A dokładnie ze stacji benzynowej nam spadł. Tak, ze swojej stacji benzynowej. Akurat tam tankujemy. Dobra. Także nigdy nie wiesz, gdzie spotkasz swojego anioła. Dokładnie. Czasem to jest stacja benzynowa. Dokładnie tak. Jest trochę ciemno. Dojechaliśmy dzisiaj, 19 września 2024. I jak tu, słuchajcie, nie być naprawdę pozytywnie nastawionym do tego miejsca, ze względu na ludzi, których po prostu spotykamy. Jak Gasiu spotkaliśmy? Spotkaliśmy naszą rodaczkę Monikę na stacji. My już ją wcześniej spotkaliśmy podczas naszego pierwszego tutaj przyjazdu. Przemek ją potem spotkał, jak ściągał fronterę. I dzisiaj Monika nas właśnie przywitała bardzo serdecznie. Zapytaliśmy się, gdzie możemy kupić butlę gazową. No bo to ja was zaraz poprowadzę, ja wam wszystko pokażę. Tutaj jest taniej, ja wam załatwię. Słuchajcie, rzuciła wszystko, wsiadła z córką do naszego samochodu, poprowadziła nas. No po prostu nie, no ja to jestem, powiem wam, że no, tak miło, właśnie na tym, kurde, moim zdaniem życie polega. Życzliwość, serdeczność, tylko kurde w ten sposób może być fajnie. Słyszała jeszcze, że ja mam dzisiaj urodziny, bo tak akurat wypada, że w dzień, kiedy przyjechaliśmy, są moje urodziny, więc ja sobie odpalam moją urodzinową świeczkę. Poczekaj, Beniu. Tak. Odpalam sobie urodzinową świeczkę i słuchajcie, zobaczcie. Powiedziała, to poczekaj, ja mam coś dla ciebie, i nas poczęstowała i pizzą, i aranczinami, i jeszcze dała od siebie z domu oliwę, tak, oliwę z oliwek z własnych. Także no, jesteśmy po prostu rozwalone mamy nadgarstki, tak. Pozytywnie, naprawdę jesteśmy wzruszeni, że... I bardzo ci, Moniko, dziękujemy, tak. Pozdrawiamy. Zrobiłaś moje przyjęcie urodzinowe. Tak. Dziękuję ci serdecznie. Dokładnie, pozdrawiamy cię serdecznie, tak samo pozdrawiamy córkę, twoją rodzinę i mega nam miło, że... I pijemy twoje zdrówko. I twoje zdrówko, tak. Mega się cieszymy, że trafiliśmy na ciebie. Cin, cin. Maciek za nią, słuchajcie, urlop mają. No i pomagają nam po prostu przy zbiorze tych oliwek. Luka z Nuncjo i z Katariną, starsi ludzie około 65 lat, zasuwają po tych terasach, też nam pomagają, choć nas nie znali, dopiero niedawno poznali, także powiem wam, że naprawdę wiem, że czasy są takie, jakie są i wydaje się, że są dość trudne, ale ja wierzę w to zawsze, że jednak ludzie są naprawdę dobrzy. Wierzę w to, że ten świat nigdy nie zginie dzięki takim ludziom, jak śpiewa Niemena. No, kawał wzruszenia dzisiaj, naprawdę. Powiem wam szczerze. Thank you for being here with me. You're incredible. Thank you for sharing your feelings. Treasured memories.
Jak Giovanna idzie? Dobrze, bo jest najlepsza ekipa. Jak myślisz, 100 się uzbiera, nie? Myślę, że jest szansa. Już mamy 2 worki, a mamy które trzecie drzewo. Także ekipa super. Ania, Monika, Asia, Maciek, Katarina, Nuncio i Luka. I Tobias. I Tobi. Czek się nie robi przerw, dopiero się robi pauza pranza. Prego. Grazie. No, questi sono con la ricotta. Okay. I tak, i Monika oczywiście nie dość, że przyjechała nam pomóc, oszalała, to przywiozła ogrom ciastek i przyjechała w dodatku po 2 czy 3 ciężkich dniach pracy u siebie i pomaga nam też zbierać te oliwki. A tutaj Nuncio i Katerina to nie za bardzo chcą właśnie przerwy, bo oni muszą najpierw skończyć pracę, żeby móc zrobić pauza pranza. Także jak widać, południowcy troszkę obalają mit, jeżeli chodzi o pracowitość, bo tutaj ludzie na wsi naprawdę są bardzo pracowici i jak to rolnicy po prostu, jak i w Polsce. Uzbierane, słuchajcie, 8,5 worka, także super. Robimy pauza pranza, czyli przerwę od pracy, tak naprawdę kończymy. Grazie Nuncio, grazie Katerina, grazie Luka, grazie Monika and Ania. Monika przywiozła ciastek po prostu od groma. Daliśmy polską kiełbaskę poczęstować, pizza, oliwki. O, i fajna muzyczka. I relaksujemy się. Ok, dotarliśmy do oliwiarni, tam gdzie właśnie się wyciska oliwki. Przyjeżdża się samochodem. Jak widzicie, wysypujemy właśnie worki z oliwką. No i później wsypujemy to do takiego plastikowego pojemnika. Mamy numerek konkretny 310, także wsypuje się właśnie te oliwki do poszczególnych pojemników. Okay. O jest, nasze pierwsze oliwki wsypane. Cały pojemnik ma 300 kg, a my zobaczymy, czy uda się go wypełnić. Pani przyszła i zapisuje numer, żeby później nie pomylić. Podjeżdża właśnie pod naszą skrzynkę wózkiem widłowym. Jedziemy na wagę. Zobaczymy, ile wyjdzie. 32 kilos and then this is the total amount. Tak jest, czyli widzicie, to jest odjęte 32 kg na pojemnik, a wyszło 187 już gotowe. 310. No i teraz właśnie zabiera nasze oliwki. Okej, przykręcam. Czyli przykręcamy. No i teraz w tym momencie zobaczcie, oliwki jadą sobie tutaj już nasze. No i pewnie będzie Was ciekawić, co się dzieje z liściami. One lecą sobie dalej tam i wpadają do tego pojemnika. Tutaj wpadają do tego pojemnika i wtedy rozdzielają się liście od oliwek i wpadają właśnie do tego pojemnika. I już te oliwki gotowe bez liści lecą sobie tutaj w górę, prosto do pojemnika z wodą. I w tym miejscu właśnie oliwki jeszcze są myte wodą i później z tego miejsca leci to prosto do magazynu, a tam w środku pokażę Wam, jak to wygląda. W tą stronę, a tutaj zobaczcie, w tym miejscu lecą liście, które wkładają też do pojemnika i w ten sposób rozdziela się właśnie liście od oliwek, także nie trzeba tak wybierać tych oliwek idealnie, możemy zrobić to z liśćmi, a z tych liści jeszcze dodatkowo robią tak zwany pellet do użyźniania gleby i tak dalej. Teraz oliwki wpadły sobie tutaj i się mielą. Proces ten trwa 35 minut i musi być wykonywany
28 stopniach temperatury. Zobaczcie, tu już miga, że się zakończyło, czyli już stąd idzie sobie dalej rurkami po podłodze do tej maszyny. Teraz tutaj zobaczcie, rozdziela właśnie powoli olej, no i ten sobie dalej idzie, zobaczcie, już do kranu końcowego. Już zaczyna sobie olej powoli. Zapach jest naprawdę przepiękny, także bardzo fajnie pachnie. Ja jestem szczęśliwy i zobaczymy, ile litrów wyjdzie nam oleju ze 187 kg. Ok, teraz dopiero startuje. Zobaczcie, to jest taka gęsta struktura. Piękna taka gęsta struktura tego oleju. Tak to zobaczcie tutaj. Zapach tutaj, nie da się tego wam przekazać, ale ten zapach naprawdę jest świetny. Teraz będę testował. Zobaczymy, jaki ma smak. Czy jest bardzo cienki, czy jest light. It's very light, jest bardzo lekkie. Ok, teraz słuchajcie, po czasie poczułem w gardziołku lekkie takie drapanie. Tak właśnie, jak się testuje świeży olej, to właśnie wtedy to drapanie w gardełku czuć, także dopiero po jakimś czasie poczułem to drapanie. One hit. 186 di olive, l'olio e 38 kg, 2043. Wyszło 41, ale butelki ważą 3 kg, więc wyszło razem 38 litrów. I tutaj stop, poprawka, nie 38 litrów, tylko 38 kg, ponieważ 1 kg oleju liczy się jako 1,1 litra. Czyli z 38 kg oleju wyszło nam 42 litry, gdzieś około. Ok, wychodzimy już, zapłaciliśmy 25 euro. Ok, jadę do Asi i zawieź jej olej, żeby spróbowała. Pierwsze w naszym życiu napełnianie zbiorników naszym olejem. Płynnym złotem, tak się na to mówi. Piękny ma kolor, zapach też. Ok, a teraz będziemy robić pierwszy test oleju naszego, także tutaj Luka, Bruna i Sara są specjalistami, jeżeli chodzi o ten olej. What do you think about this oil? And really be honest, please. Yeah. You are specialist, experts. Now I'm like pro. That Yes. cold, so I don't know. And if you can feel the difference. Ok. No, very similar. This is more spicy. Vieni di qua. Anche mamma adesso. Is it very different? No, it's not very different. You should try it. Yeah, maybe it's a bit less bitter. Yeah. At least, but less bitter, less spicy at the end. Yeah. What stays in your mouth at the end is yours is a little less bitter, a little bit less spicy, more sweet. Yeah. No to podsumuj Okay. po polsku. Okay. Po testach wynika nam, że tak, nasz przez to, że jest od jeden dzień świeższy, to intensywniej pachnie, ale jednocześnie jest bardziej słodki, bardziej owocowy i mniej gorzki niż olej Luki i Sary. First of all, they are really similar because it's the same variety of olives and it's the same place and it's also the same place. So they are basically, if you sell the oil, it's the same oil. The good thing of these oils is that they are so good that they can last at least 3 or 4 years, which the ones you buy after 1 year, they start getting bad. And just to let you know, like bitter and spicy is good. Yes. It's very high quality. So that's why you don't find that in the supermarket. Yes, exactly. Like this.
The waste is very good. Would you like some salt? Jest, no, naprawdę, słuchajcie, jest przepyszne. Przepyszne. With rice. No powiem wam, że... No salt. Ale naprawdę... Super. Okej, kochani, pierwsze zbiory oliwek za nami. Gratuluję, kochanie. Dziękuję. Kawał roboty zrobiłaś. No, przez moją kontuzję Asia więcej pracowała, ale nie tylko Asia. Przede wszystkim pracowali ludzie, tak? Wszystkim z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować. Ani, Maćkowi, Monice. Oczywiście Luce, Nuncjowi, Katerinie, Sarze, Brunie i nawet małej Lucze. Za towarzystwo bardzo serdecznie także dziękuję mi Davidowi, Julii, Joemu, Aleksowi, Emmie, Julio i jeszcze Natalii. Tak. Szczególne podziękowania dla Moniki i Bruny. Dzięki. Jesteście wielkie dziewczyny. Tak jest, dokładnie. A wracając do meritum, do oliwek, no jesteśmy mega szczęśliwi, nie? Że udało się z naszej sycylijskiej działki uzbierać 42 litry oleju. Tak. Ja bym chciała dodać, że dla nas to jest bardzo duże osiągnięcie, ponieważ zrobiliśmy to dosłownie przez kawałeczek dnia. Kilka naszych drzewek oliwnych było tak pięknie obsypanych oliwkami, że naprawdę zebraliśmy te 186 kg w 3,5 godziny. Oczywiście dzięki pomocy naszym przyjaciołom. Także myślę, że jest to świetny wynik. Gdybyśmy mieli pełen zespół, więcej czasu, gdybyśmy zbierali ze wszystkich naszych drzewek, to byłoby tego płynnego złota jeszcze więcej. Natomiast my nie mamy ciśnienia tutaj, żeby robić z tej naszej działki biznesu oliwnego. Chcemy po prostu raz w roku dla siebie pozbierać, żeby mieć po prostu do korzystania i do jedzenia tego oleju i do smakowania na co dzień. Tak. To co, to może posmakujemy? Dokładnie, musimy spróbować. Tak jest. Już próbowaliśmy raz. Jak zmienia się każdego dnia. Benio, też chcesz spróbować? Nie będzie ci chyba smakować. Widzisz, Benio? Pan życie by oddał za ciebie, no. Niedużo brakowało, ale może innym razem. Cudownie się cieszycie owocami własnej pracy, dosłownie. Matka Ziemia naprawdę obrodziła przepiękne oliwki wiekowe. Nawet nie myśleliśmy rok temu, że będziemy mogli sobie siedzieć, jeść oliwę z naszych oliwek, z naszej działki, włoskiej działki. Także jesteśmy mega zadowoleni i szczęśliwi, że kolejne nasze marzenie się zrealizowało, że uparliśmy się na to, żeby mieć gaj oliwny. No na tym chyba życie polega. Ale na koniec najważniejsze dla mnie osobiście. Powiem wam tak, że kupiliśmy tą działkę ze względu, wiadomo, na te widoki. No i zaczynamy się powoli tutaj na tej sycylijskiej działce czuć trochę jak u siebie. Troszeczkę się osadzamy tutaj, co? Osadzamy się tak, ale nie ze względu, słuchajcie, i tylko i wyłącznie na widoki, ale właśnie przede wszystkim na ludzi. Na ludzi, których tu poznajemy. No jesteśmy w mega szoku, pod wielkim wrażeniem, jak ci ludzie mają tutaj bardzo duże poczucie wolności, są również pracowici, bardzo otwarci na innych i akurat tych ludzi, których my spotykamy, no to mamy naprawdę wielkie szczęście, bo są fantastyczni. I już naprawdę kończąc, dla nas właśnie tak samo jak żyjemy w Polsce, jak i tutaj, no najważniejsi są ludzie, bo może być piękne miejsce, możemy mieć wille przepiękne i tak dalej, ale jak nie będziemy mieli dobrych ludzi wokół siebie, to uważamy, że to życie wtedy nie będzie tak dobre, tak smakowało, jak smakuje obecnie nam, czego i wam, kochani, życzymy. Arrivederci. Arrivederci. Do następnego odcinka. Wolność i pokój. Hej.